Doszedłeś do maksimum, jeżeli chodzi o Twoje możliwości, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne. Wymyśliłeś już trackery przesuwne, tego nie da się. I teraz zajmujesz się wiatrem. Teraz wiatrem, kolejne. A co będzie potem? Kolejne z pewnością jakaś elektrownia Atomowa. To dopiero powiem tak. Wszelkiego rodzaju MMR-y, bo SMR-y są za duże, MMR-y, czyli takie na przyczepkach, które pewnie wejdą do obiegu w ciągu najbliższych dekady. Pewnie będzie coś takiego, będę to testował, natomiast wcześniej elektrownia kinetyczna. Cała rama się pochyla północ-południe. Nie zdarzą się ze sobą te górne z dolnymi? Nie, bo ten rząd jest jeszcze jezdny. Możemy je odsunąć do tyłu. Aha! Na okres zimowy, że kiedyś słońce jest nisko, tak żeby się wzajemnie nie zmieniały, możemy je odsunąć. Przy takiej ilości i takiej mocy systemu, to sam system na własne podtrzymanie przy tylu falownikach pobiera prawie 50 kWh na dobę. Nikt tego na świecie jeszcze nie zrobił, żeby połączyć tyle falowników, żeby taki system zbudować we własnym domu, pełny off-grid. Do tego stacja ładowania będzie komercyjna, tylko będzie dużo taniej niż gdziekolwiek indziej. Te szyny mają 7000 amperów, to jak taki prąd przeniosą. Cześć. Cześć, Sławku. Do Ciebie łatwo trafić. No teraz to znasz, widać, nie dość, że słoneczna ulica, tak prawda, to jeszcze jest z tych paneli i energię czuć. Wiesz co? Wisi wszystko. Wjechaliśmy, padał deszcz, śnieg, deszcz, pogoda. Częstochowa, śnieg, deszcz. Tu wjeżdżamy, słońce bezchmurne niebo, jest inaczej. W ogóle nawet po co mi czapka. No właśnie mówię, wiosna przyszła. Victron w tym roku skończył 50 lat. To jest firma, która żaden Chińczyk ich nie dogoni. Po prostu nie są w stanie, bo jakość, niezawodność tego systemu, to jest sprzęt marine, więc tam się nie może nic psuć. Na morzu musi działać. Więc jak działa w domu, to ma wakacje. Do piwnicy no to idziemy. No. Widzicie? Darek, widzisz? Czekaj. Masz na pewno? Ty spadniesz? Żadnego problemu. Masz mieć wodę, masz mieć prąd, gazu mieć nie musisz, masz mieć ścieki. To są 3 rzeczy, które musisz mieć. Jak we własnym zakresie je sobie załatwisz, czyli własna odczytalnia na przykład biologiczna, własne ujęcie wody w postaci studni, własna energia w postaci magazynu energii, fotowoltaiki, czyli pełna niezależność, proszę bardzo, nie ma problemu. Czyli w planie budowlanym mogę napisać, będę miał własną elektrownię. Tak jest, będę miał zasilanie własne. I to wystarczy, nie czepią się. Nikt się nie czepia. Nie ma takiej możliwości. To jest niemożliwe, jak takim cudem? To jak jest niemożliwe, to się proszę douczyć. Aha, czyli po prostu. I tak zrobiłeś ty. Tak, dokładnie tak. Od 8 lat jesteś niezależny energetycznie, czyli od początku mniej więcej? Od 2017 roku. Wiem, że falowniki są nowe, to jest twoja nowa inwestycja, o której się wszyscy... No w tej chwili tak. Wszyscy o niej mówimy. Wszyscy mówimy, powiedzmy od razu tak, magazyn energii za 900 000 plus pierdoły. Tak. I te pierdoły to może być raz pierdoły to jest fotowoltaika, która będzie miała 150 kW pików. Jeszcze nie jest zaszęta, bo na razie muszę to wykończyć. Tak. I to jest ta nowa inwestycja. Tak. A do tego czasu, przez te 8 lat, na czym się opierałeś? Pracowałem na tych 3 Victronach, troszkę mniejszej mocy, bo to były 30 kVA łącznie, trójfazowo, czyli 24 kW mocy czynnej ciągłej. I to wystarczało w zupełności, natomiast ponieważ pojawiło się więcej samochodów elektrycznych, przestało wystarczać. No dobrze, ale to są Victrony, falowniki, ale nie mają w ogóle wejścia na fotowoltaikę. Tak. A ty czerpiesz energię ze słońca. Dokładnie tak. Więc musisz mieć falowniki te fotowoltaiczne. Victron działa w taki... To jest falownik typowo hybrydowo-wyspowy. Ten i tamten. Te i te. To jest to samo, tylko większy model, większej mocy po prostu, prawda? Moc. Natomiast fizycznie chodzi o to, że te falowniki symulują sieć. 230 na 400 V, 50 Hz. Czyli z prądu stałego, z tych twoich magazynów energii produkują 230 V, 3 fazy, na potrzeby twojego domu. Tak. I na eksport, gdyby taka możliwość Gdyby ktoś chciał, można eksportować do sieci. Tu sieci nie ma, więc eksportu nie ma. One są wpisane na tej liście, można je legalnie zrobić. Jak najbardziej. Czyli musisz mieć urządzenie, które z paneli fotowoltaicznych ładuje te akumulatory. Dokładnie tak. Czyli tak zwane falowniki. Tak zwane falowniki. I one są tutaj z drugiej strony, obecnie są powieszone, były na ścianie, ale ponieważ pomieszczenie szykowałem, więc są na razie na płycie OSB roboczo od ostatniego roku. Falowniki SolarEdge'a. Jeden to jest 3 kW, drugi jest 27 kW. Bardzo małe w sumie. Małe, ale instalacja jest 30, więc akurat to jest łącznie 30. I je miałeś od początku też? Od samego początku one mają już 8 lat, nic się z nimi nie dzieje, działają perfekcyjnie. I teraz ty zwiększając ilość tej energii, prądu mocy, ja tu moc zwiększam, bo ja będę starał stację ładowania samochodów elektrycznych DC 480 kW.
o takiej mocy będzie ładowarka, więc na razie jest to połowa tego, co będzie. Bo tu będzie 216 kW na razie z tych farowników, z tych Victronów, ale to na razie ruszymy połowiczną mocą. Jak to wszystko ruszy, dołożymy kolejne 18, będzie 430, ale lekki pik zrobimy, będzie 480. I nie będziesz musiał zwiększyć ilość falowników. Będę musiał jeszcze raz 18. Ale falowników tych słonecznych, tych... Będę musiał, no 150 kWp będzie fotowoltaika i zrobimy to na 5 inwerterach fotowoltaicznych. I, dobrze, czyli będzie 5 30 przemienników z słońca na prąd stały? Na prąd przemienny, Aha. ze prądu stałego na prąd przemienny, który wpinamy do Victrona. A w ten sposób? Tak, a Victron sobie zamienia to na prąd stały znowu. Że one ładują bezpośrednio. Nie, one ładują. magazyn. Victron SolarEdge działa na napięciu 750-850 V. Dosyć wysokim napięciu stałym. Przez to ma bardzo niewielkie straty. To jest bardzo fajne. Czyli nie może mieć niższego napięcia, tak jak... Nie, to jest bardzo wysokonapięciowy system. Natomiast on na wyjściu swoim, na wyjściu AC ma normalnie 230/400 i teraz to sobie wrzucamy na poszczególne fazy Victrona. I musisz mieć też na 3 fazy. Musisz to rozdzielić, czy możesz na jedną fazę? Nie, znaczy jakby gdyby był jednofazowy, to mogę na jedną. To są trójfazowe, więc po prostu każdą fazę na osobny farownik sobie wrzucam i w tym momencie dzielę na dowolny z nich jakby, czy na każdy na z nich? dowolny, znaczy nie, docelowo na każdy, no bo muszę to, u mnie dużo będzie mocy, wiem. na zasadzie jedna faza, druga faza, trzecia faza. Czyli te falowniki, te niebieskie, które widzimy, działają na zasadzie takiego UPS-u, takiej hybrydy, mają wejście AC i wyjście AC. Tak, mają nawet dwa wejścia AC i 2 wyjścia AC, niezależne. A po co 2? Dlatego, że możemy na przykład ktoś ma sieć, to może mieć na przykład 2 przyłącza. I w tym momencie można zrobić ciekawą rzecz. Na przykład taryfa G i taryfa C. Można się bawić. Taniej, drożej. Albo 2 dostawców energii różnych. Na przyszłość, prawda? I wtedy co? Ten ma taniej od godziny 12 do godziny 24, a tamten od 24 do 12. Możemy kombinować, możemy ich zamieniać. Albo agregat i sieć. Albo inne źródło. A 2 wyjścia też sterowane? A 2 wyjścia są sterowane. Jedno jest z podtrzymaniem gwarantowanym, czyli dopóki mamy zasilanie jakiekolwiek z zewnątrz, znaczy z baterii, z fotowoltaiki i tak dalej, to lecimy z akumulatorów. Jak nie mamy żadnej produkcji, żadnej generacji energii, lecimy tylko z magazynu energii. Jak się skończy w magazynie, wszystko się wyłączy. Natomiast drugie wyjście jest wyjściem programowalnym na takiej zasadzie, że jeżeli mamy energię z magazynu i ustawimy go jako podtrzymanie niegwarantowane, to teraz tak, mając zewnętrzne źródło, agregat bądź sieć publiczną, to wyjście będzie podtrzymywane. Jak braknie zasilania z zewnątrz, ono się wyłączy. Czyli na przykład fontanna ogrodowa i tak dalej. Takie rzeczy, które nie muszą być podtrzymywane, ale dokładnie. Pokój teściowej. Na przykład. Wiadomo, tam, gdzie tej energii Tak jest. nie chcemy mieć. To ciekawe. I teraz tak, tu co widzimy, te czerwone przewody, to już są bieguny dodatnie podłączone czemu po 2 są? Po 2, dlatego że tu mamy dosyć duże prądy płynące, więc jest zalecenie producenta Victrona, żeby przy tych farownikach było 2 razy 95 kwadrat na każdy biegun. I teraz tak, u góry masz jedną fazę, potem masz drugą, tak, na dole masz trzecią. Tak. 3 fazy. Tu są listwy, to oczywiście na Twoim filmie, jak go zalinkuję, gdzie Ty to montowałeś, to widać. Teraz tego nie będziemy rozkręcać. Bardzo grube, mocne busbary, to się nazywa, nie? Busbary to jest tak, w moim wypadku to tam za szafą są dwie szyny, dodatna i ujemna. Te szyny mają 7000 amperów, to jak taki prąd przeniosą. Natomiast potem w szafach kolejnych, może to będzie lepiej widać. Bo tutaj pokażemy te kolejnych jednostek, tak, w szafach są przygotowane busbary pośrednie. One są dwustronne, czy one z dwóch stron. Do takiej szafy nam wchodzi, tutaj w moim wypadku, 108 kWh. Przodem i tyłem tam. Tak, czyli tak. wchodzi 32 akumulatory się mieszczą do jednej szafy. 32 akumulatory do jednej szafy, każdy waży 50 kg. Każdy waży 32 w tym wypadku, więc mamy tonę. Akumulatorów szafy są na półtorej tony. I one się trzymają tylko na tej przedniej części. Tylko i wyłącznie na szynach. Ja jeszcze wkładam szyny. Szyny na każdą baterię osobno. Są wsuwane. Są wsuwane z 2 stron po prostu, dokładnie. I szafy są specjalne, metalowe. Specjalne szafy to są szafy zamawiane specjalnie pod to, bo to są niestandardowe szafy. To jest rozmiar 48U. Klasyczne szafy są o 42, powiedz takie wysokie 47, to już taka górna granica. 40 ustępki są zawsze na indywidualne zamówienia. Rozumiem. Czyli Ty zamówiłeś, to nie jest jakiś tam produkt Victrona? Czy nie, to są dosyć drogie szafy, w ogóle te szafy kosztują około 10 000 za sztukę, także tam 9 chyba 600, także no nie są to tanie rozwiązania, no ale do takich rzeczy idealne. No to jest ważne, nie? Bo to robisz raz na wiele lat. Na wieki, bo to jest, nośność szafy jest 1,5 tony.
Więc spokojnie, pod spodem jest koryto na kable przygotowane, prawda, i tak dalej, to tak będzie wyglądało. Dobrze. Czyli tak, mamy fazę jedną u Tak. góry, szyna zbiorcza, z której zbierasz tą energię. Na główną szynę, przez zapasy kabla oczywiście, dlatego tak wymyśliłem. 230 tam, Tak. czy 400 V, w zależności jak to nazwiemy. Znaczy 400 V to sobie pójdzie od razu do rozdzielni, to będę miał rozdzielnię moją elektryczną, pod cały smart home. Więc tu będzie wchodziło, tu będzie prąd przemienny i wszystkie zabezpieczenia. Prosto z nich. Tak, prosto z nich, dokładnie, już wyjście. Sumowanych. Sumowane, one tak. będą łączone na jeden przewód. poprzez zwykłe mostki, tak, no po prostu będzie łączone. Znaczy no mostki, no może nie zwykłe, bo to takie moce, Równolegle. że... Tak, ale równolegle będą połączone na 3 fazy. Natomiast część prądu stałego mamy w szafach, prawda? I wtedy tu są wszystkie akumulatory i całe zasilanie. I prąd stały będzie szedł z powrotem do tych... Prąd stały jest z baterii. Victron działa w taki sposób, że działa jakby w sposób rzeczywisty. On nic nie przełącza. Dla niego głównym źródłem jest zawsze akumulator. A wszystkie inne źródła typu fotowoltaika, generator, turbina wiatrowa, sieć energetyczna są backupem. Zupełnie odwrotne podejście niż w większości innych sprzętów, prawda? Po prostu jak braknie któregoś z nich, to on ma akumulator. Dlatego on działa w sposób ciągły i tu nie ma sytuacji. On może jednocześnie na przykład na jednej fazie ładować akumulator, a z innego falownika pobierać z akumulatora. I to się dzieje niezależnie. Czyli jakby na sam siebie ładuje. Tak, to jest taka hybryda, to jest, ja to nazywam symbioza. Czyli on daje energię dla falownika fotowoltaicznego, żeby ten mógł pracować. Fotowoltaika się wzbudza, generuje energię i wraca przez Victrona do baterii. No tak, No i teraz tak tak, to. masz ogromną moc, potrzebujesz z tego 5 kW, no 3 kW w nocy. Tak. Co się dzieje? Jeden z nich pracuje większą mocą, pozostałe są uśpione? Wszystkie sobie pracują równomiernie, tylko są w tym momencie w takim obciążeniu to są na jakiś tam promil obciążone dosłownie, więc czyli minimalnie. to nie jest kaskadowo, że się zwiększają, nie jest tak, że dzisiaj pracuje ten więcej, Nie, jutro one ten. wszystkie równomiernie, więc Czyli wszystkie czas się równomiernie pracy jest taki zużywają. sam. I Co to się jest, dzieje tak. w przypadku awarii jednego z tych urządzeń? Gdyby któreś uległ awarii w systemie takim równoległym, połączonym, wszystko się wyłączy. Natychmiast jest desynchronizacja i to się dzieje poniżej 10 milisekund, więc tutaj nie ma ryzyka. Czyli nie jest tak, że masz fazę jedną, jeden się wyłączy, Nie, pozostałe nie. przyjmują jego moc. Nie, tutaj nie. W tym układzie jest tak po prostu, że każde urządzenie musi pracować, żeby system mógł Czyli jak funkcjonować. będziesz chciał serwisować sobie te falowniki, to musiał wyłączyć prąd w całym domu. Tak, muszę wyłączyć prąd. W tym momencie z drugiej strony mogę się zasilić na przykład z agregatu. Czyli rozłącznik 102 bypass, odpalam agregat, podaję sobie zasilanie z agregatu, a tu sobie mogę w tym momencie pracować. Jeżeli chodzi o akumulatory, o te baterie, one będą wszystkie też jakby do kupy włączone? Czy Tak, też, wszystkie razem. też i będą się ładowały Równomiernie, tak, w tej chwili, one są w tej chwili wszystko? prawie pełne. Już mamy w tej chwili 93%, 1,5 kW leci nam z fotowoltaiki. Jak widać, prawie pełny To akumulator. jest też kolejna zaleta Victrona, że mamy bardzo fajny taki... Dokładnie, to jest touchscreen i tu mamy w tej chwili obciążenie budynku 3,7 kW. Ile fotowoltaika teraz produkuje? 21,6 w tej chwili. Ile masz? 30. Skromnie. Skromnie. No. Czyli 21,6 i 18. Przecież tam część paneli jest na płasko ustawionych, także to też jest inaczej, No bo wiadomo, tak. ale też zimą wiadomo. Uniwersalnie na zimę, dlatego po prostu jest to w ten sposób. 17 idzie Powiedz w mi, baterię. Tak. gdzie pozostałe falowniki umieścisz tutaj? Kolejne 18 sztuk? Tak. Prawdopodobnie w kolejnym pomieszczeniu w piwnicy, bo tutaj po prostu braknie Czyli już miejsca. To pomieszczenie tutaj widzimy jest jakby maksymalne. Tak. Tu jeszcze prawdopodobnie zrobię coś takiego, że na ścianie wejściowej jeszcze zawiszę 3, bo dlatego, że jeszcze jest pewna sztuczka, którą chcę zastosować, ale dopiero będę ją weryfikował. Mianowicie właśnie usypianie falowników, jeżeli nie są potrzebne. I w tym momencie one będą tylko w gotowości, więc zapotrzebowanie ich własne zużycie energii spadnie o ponad połowę. Bo trzeba sobie wziąć pod uwagę, że przy takiej ilości i takiej mocy systemu, to sam system na własne podtrzymanie przy tylu falownikach pobiera prawie 50 kWh na dobę. Więc to nie jest mało. No. Natomiast na dom wystarczą mi 3 jednostki. Jeżeli wezmę 3 jednostki, no to będę miał powiedzmy... Po jednej fazie, Po jednej fazie, dokładnie, tak. Natomiast wtedy mogę pracować sobie na systemie tym dla domu, a to mieć tylko pod stację ładowania, jak przyjedzie samochód się ładować, wpina i wtedy one się wzbudzają. Jak duży prąd będziesz docelowo mógł dać z tego układu? No tu jest busbary są przygotowane na 7000 A prądu ciągłego. 400 V? 400 V. No to napięcie, znaczy no nie, tu jest 400, tu jest 48 V. Aha, no to... Ale to liczymy, że to jest 216 kW, prawda? Przy 0,5 C. I ładowarkę, chcesz mieć ładowarki prądu stałego. Tak. Prąd stały, więc będzie kolejna konwersja. Natomiast ja wychodzę z założenia, że ta strata na poziomie
2% na konwersji jest pomijalna. Jest akceptowalna dla mnie w zupełności. Wolę to nadrobić 2-3 panelami fotowoltaicznymi, jakby dokładając je, niż bawić się w wysokie napięcie, w ryzyko łuku elektrycznego, porażenia, tego, że w przypadku modułów bateryjnych łączonych szeregowo jeden wyleci, magazyn siada i tak dalej. Ile kilowatogodzin magazynów będziesz miał docelowo? 540 na chwilę obecną. To jest tu się zmieści w tych szafach. Natomiast jak się okaże, jak dołożymy kolejne 18 falowników, to drugie tyle, czyli ponad megawattogodzinę. Czyli 2 takie pomieszczenia chcesz zbudować? Tak, 2 takie pomieszczenia, dokładnie. To faktycznie ten 1 000 000 złotych. No nie, tu mam 1 milion złotych, to będą 2 miliony złotych, tak? Natomiast jakby nie patrzę kategoriami, bo każdy mówi, ile to kosztuje wariat, nie? A ja patrzę na to z innego punktu. Raz, że robię pewnego rodzaju doświadczenie, nikt tego na świecie jeszcze nie zrobił, żeby połączyć tyle falowników, żeby taki system zbudować we własnym domu, pełny off-grid. Do tego stacja ładowania będzie komercyjna, tylko będzie dużo taniej niż gdziekolwiek indziej. Czyli co? Więc Victron to ci robi, czy ty robisz sam, będąc specjalistą Victronu? nie, robię sam. Ja jestem ambasadorem marki Victron. Powiedziałbym, że na Europę, bo nikt nie ma tytułu ambasadora Victrona. A kto ci go dał? Victron bezpośrednio. Victron. Tak. I masz wiedzę związaną z Tak. tym wszystkim i możesz, każda osoba, która jest zainteresowana podobnym układem, Jak najbardziej możesz się ze mną skontaktować, ja pomogę. Natomiast jak jest zainteresowana damy twoją wykonaniem, oczywiście twoją komórkę teraz na ekranie, czy maila wolisz? można powiedzieć, że lepiej maila, bo ja już po prostu nie wyrobię z telefonami, to Rozumiem. jest taka ilość. Ale jak ktoś potrzebuje, pisze maila. Ja zawsze proszę każdego tak. Napisz do mnie maila, podaj do siebie kontakt telefoniczny. Ja naprawdę oddzwonię. Czasami to trwa nawet 2 tygodnie, no bo nie jestem w stanie szybciej, ale oddzwonię. I tak, wiadomo, w domach to potrzebujemy mniejszą skalę, ale się przyda, Tak. bo ludzie mają wyłączenia, chcą być ekoniezależni i tak dalej. Dokładnie. Ale jeżeli ktoś ma jakąś restaurację, salę balową, weselną, to aż się Idealnie, prosi, aż się prawda? prosi. czy ktoś ma właśnie serwis samochodów i Tak, często tak. wyłączają energię, to też się prosi o taki układ, bo on jest... Co jest w miarę- bardzo ważne, tu jest przełączenie, producent podaje, że poniżej 20 milisekund, czyli już mamy czas rzeczywisty, natomiast zweryfikowane to jest około 10-12 milisekund, jest przełączenie z sieci na zasilanie, powiedzmy, magazynu, tak to nazwijmy, na off-grid, tak? Więc no, to jest po prostu bezprzerwowe i to zarówno w jedną stronę, jak i powrót, w drugą. Czyli jak wróci napięcie na sieci, to Victron weryfikuje najpierw, czy sieć jest stabilna, czy spełnia wszystkie parametry bardzo wyśrubowane, wszystkie normy. Dopiero jak stwierdzi, że normy są spełnione, następuje przełączenie stycznika na sieć. A skąd ci się wziął Victron? Dlaczego wymyśliłeś sobie kiedyś tam, że będziesz bazował na nich? Testowałem wiele różnych rozwiązań, które były dostępne ówcześnie na rynku. Żadne nie spełniało tak wyśrubowanych wymagań, które miałem po prostu. Czyli właśnie praca bezprzerwowa, podtrzymanie, praca w pełnym off-gridzie, nie w jakimś backupie, nie w jakiejś tam hybrydzie dziwnej, prawda? Tylko to miało działać, że tak powiem, długowiecznie, miało być systemem, który istnieje ileś lat na rynku przede wszystkim, żeby było to weryfikowalne. Żeby to nie było tak, że ktoś wyprodukuje falownik i teraz się nagle okazuje, że on 2 lata minęło gwarancji, skończyło się i już przestaje działać, trzeba zmienić na nowe. Nie. Victron w tym roku, a mamy 25 rok, jakby ktoś oglądał później ten materiał, skończył 50 lat. Sprzęt dedykowany do marine, do pracy wyspowej, na morzu, do pracy kamperowej, zresztą stosowany bardzo powszechnie w kamperach. No bo się prosi o kampera. nie? Dokładnie. Szereg jednostek, szereg rozwiązań i regulatorów ładowania, i falowników, prawda, i chargerów, pełna gama rozwiązań dla osób mobilnych, dla osób offshore. Magazyny energii masz też Victrona? Nie, magazyny energii są akurat, baterie są Pylonteka. Tutaj obojętne, prawda? Możemy dowolne... Dowolnie, właśnie przewagą Victrona jest to, że on akceptuje każdy rodzaj akumulatora dowolnego producenta i w dowolnej ilości. On nie ogranicza jednostek. Nie ma tak, że możemy tylko 50 kWh albo tylko 100 kWh. Nie ma problemu. Dlaczego wybrałeś niskonapięciowy system, a nie wysokonapięciowy, jeżeli chodzi o magazynowanie energii? Pierwsza rzecz, bezpieczeństwo. Czyli to, że brak możliwości powstania łuku elektrycznego. Tutaj mamy busbary, ja może pokażę. Busbary pośrednie. Jeden, drugi, tak? 48 V. Jak widzieliśmy, leciało 21 kW. Dotykam bezpośrednio biegunów. 48. Nic mi się nie dzieje. Mnie już kopie lekko. No właśnie. Mnie już kopnęło. No. No. Ja jestem dość... Masz może inną rezystancję, tak? Ale to jest... albo się przyjąłem. Można czuć mrowienie delikatne, tak? Tak. Ale to jest 48 V, to jest bezpieczne napięcie, krzywdy nie zrobi. Choćby to było 1000 kW, nie zrobi krzywdy. No, nie no, wiadomo, szczury, myszy, koty, woda, Dokładnie, to jest raz. stulecia, Dokładnie. Natomiast przy pijany rozwiązaniu... właściciel, no różne Na są przykład. opcje. Teraz tak, Albo gość pijany. łączenie jednostek równoległych.
równolegle, prawda? Tak. Przy magazynie wysokonapięciowym łączone są szeregowo. I co się dzieje, jak wypadnie jedna jednostka? Magazyn leży. Tutaj, jeżeli by wyspała się jednostka, czyli w niej te ogniwa, które są szeregowo połączone, to się wysypie jeden moduł. Zasygnalizuje alarmem, ale magazyn pracuje. Nic się nie dzieje. Mamy mniejszą pojemność o na przykład 3,5 kWh w tym momencie, więc żaden problem. A ten system łączenia przewodów, polecasz go? Bo są Zdecydowanie. ludzie, którzy mówią właśnie o tym. Są ludzie, którzy mówią, że to się nie sprawdza. Nie. No. To są przewody, które przenoszą do 100 amperów prądu. Jeden akumulator ma 37 amperów w pracy ciągłej, to jest pół C. Przy 1C ma 74 ampery. I styk jest taki, mówić Jest prawidłowy. bardzo dobry styk, tak. To jest, oczywiście, że tak. Tu, jeżeli to dopchniemy dobrze, to, że on się nawet rusza, tak bardzo dobrze się rusza. Jest ruchomy, tu się nic nie ukręci. Nie musimy nic sami zarabiać. To jest zrobione przez producenta na wcisk, na klik. Panele fotowoltaiczne, czy uważasz, że w tym momencie lepiej stacjonarne, stałe, czy lepiej trackery? Moje zdanie jest takie, że jeżeli ktoś ma miejsce na działce i powiedzmy stać go na postawienie trackera, to ewidentnie tracker. Jak ma miejsce na działce, jak ma dużo miejsca, Jak ma dużo, ma może pole, jasne, to też zależy, ale są osoby, które dlaczego nawet... tracker? Dlaczego tracker? Z dwóch powodów. Pierwszy powód jest bardzo prosty. Lato, zima, jesień, co by się nie działo, zawsze będziemy mieć MPPT na najlepsze, najwyższe jakie może być. Oczywiście przy sterowaniu nie przy pomocy czujnika światła, tylko przy sterowaniu zegarem astronomicznym. Natomiast drugi powód jest taki, że jeżeli mamy w sieci na przykład zbyt wysokie napięcie przez naszą fotowoltaikę, to możemy tak system skonfigurować, żeby on delikatnie odchylił nam panele od tego maksymalnego punktu pracy. Napięcie spadnie i fala mi się nie wyłączy. Nie wyłączyć ich, ale je po Dokładnie, prostu odchylić pod takim kątem, lekko. dokładnie tak. Tracker dwuosiowy czy jednoosiowy? Ewidentnie dwuosiowy, w każdej osi mamy do 30% więcej uzysku z paneli. Jeżeli dodatkowo zastosujemy sobie system na przykład SolarEdge'a, to z automatu mamy jeszcze optymalizację per moduł. Czyli to powoduje, że mamy nawet do 25% wyższe uzyski w pochmurne dni. A tych dni, jak wiemy, w Polsce nie brakuje. Tak. I do tego jeszcze możemy dać bifacjale, które odbijają światło, do 15% mamy lepsze uzyski nawet. Zależy od tego, oczywiście to jest wszystko więc to nie jest tak, ale doświadczenie pokazuje, że przy dobrej konfiguracji systemu możemy podwoić uzysk instalacji fotowoltaicznej. Mamy kilka osób znajomych, nawet mój taki bardzo dobry kolega z Częstochowy, który ma system tracker i on ma założone 4 kWp na trackerze dwuosiowym właśnie, na SolarEdge'u, bez bifacjala wprawdzie. Uzysk roczny jest 7,6 MWh. No to daje do myślenia. Tu mamy jeden tracker, drugi, 6 trackerów i to słońce nam zasłania. O. I ten tracker dwukierunkowy, jak on jest sterowany? Wiesz co, może nie wiem, czy bez mikrofonu to pójdzie dobrze, ale... Dobrze pójdzie. Tak. Jak jest sterowany, powiedz mi? Siłowniki. Siłownik. Siłownik, który podnosi górę-dół i siłownik, który obraca, przechyla wszystkie panele. I to jest ten kalendarzowo to idzie astronomicznie. To jest tak, zresztą w tej chwili jest rodzaj przeróbki, więc jest porozłączane. Natomiast fizycznie to i tak wystarcza. I w tej chwili już jest tyle słońca, że nie ma co z prądem robić. Zresztą widziałeś pełny magazyn po prostu o godzinie 12. No to... I one stoją na gruncie. One stoją na gruncie, na kostce konkretnie i są obciążone. Na tej kostce brukowej i są obciążone tymi balastami. Dokładnie. Czyli to, co chciałeś, czyli to, co musiałeś uzyskać, to uzyskałeś. Dokładnie tak. Nie są na stałe do gruntu szczepione. A tamte z przodu trackery są w innej pozycji. Są ustawione mniej więcej pod kątem 30 stopni. Czyli są jakby jednoosiowe tamte. Te są dwuosiowe, one są wszystkie dwuosiowe. Aha. Cała rama się pochyla północ-południe. Nie zderzą się ze sobą te górne z dolnymi? Nie, bo ten rząd jest jeszcze jezdny. Możemy je odsunąć do tyłu. Aha. Na okres zimowy, że kiedyś słońce jest nisko, tak żeby się wzajemnie nie zasłaniały, możemy je odsunąć. A to w ogóle ciekawa konstrukcja. To jest takie moje autorskie rozwiązanie, także tutaj tak to wymyśliłem kiedyś i sprawdziło się. Jaka to jest moc takiego jednego trackera? Tu jest 12 paneli, to są jeszcze 270, więc 12 razy 270 W peak, 3240. To jest moje autorskie rozwiązanie. Tutaj kolega pomagał mi to, że tak powiem, przeprojektować w CAD-zie, tak, generalnie, bo ja powiem tak, ja wszystko co projektuję, robię z użyciem klocków Lego. Można się z tego śmiać, natomiast ja wychodzę z założenia, że Lego jest rewelacyjną zabawką dydaktyczną. Na wszystkie zastosowania, siłowniki, silniki, przekładnie, napędy dowolnego rodzaju. Jak coś działa w Lego,
Będzie działać w rzeczywistości 1:1. Tylko kwestia gabarytów i przerobienia. Więc ja testowałem pierwszą instalację, zrobiłem sobie z klocków Lego, panel fotowoltaiczny, który był pochylany właśnie na takim trackerze. Patrzyłem, tu go wystawiłem, patrzyłem, czy działa. Działało. Dlatego i działa i to. Powinieneś w szkole uczyć. No, generalnie lubię takie wyzwania, także... Dzięki temu potem by inżynierowie byli nauczeni życia, Tak. a nie to. Ale to jest pewne podejście. Ja od dziecka bawiłem się Legiem po prostu od najmłodszych lat. Technik, Dacta, to są zestawy, które po prostu uczą bardzo wiele i techniki. Mamy i turbiny wiatrowe, no tam jest wszystko po prostu. Więc kwestia... Ja szczęścia nie miałem, bo byłem trochę za wcześnie dzieckiem. Jeszcze nie było. A nie ma nic lepszego niż być dzieckiem całe życie. Tak. Naprawdę. I do tego dążę. Robić to, co się lubi, swoją pasję realizować, osiągać cel i czerpać zadowolenie pełnymi garściami z każdego dnia. Oprócz fotowoltaiki testujesz wentylator. Testuję różne turbiny wiatrowe. To nie jest schron na dole i go wentylujesz teraz, tylko to jest prądnica. To jest normalnie to jest normalna turbina 0,5 kW dospelowska. Robimy testy, jedna stoi na dachu, druga stoi tutaj tak po prostu na otwartej przestrzeni, trzecia stoi i trzecia tutaj przy pompie ciepła. Pompa ciepła ją swoim wydmuchem ją zasila i bardzo fajnie to działa. Aha. Pół kilowata. Odzyskujemy wjazd pompy ciepła. I masz podłączone to do swojej tej fotowoltaiki na dole w tej piwnicy do urządzeń. Pół kilowata. A czemu Dospel? Po prostu Dospel się do mnie zgłosił jako lokalna częstochowska firma. Z Częstochowa są. Tak. I po prostu robię dla nich testy. Dospel robi wentylatory w ogóle. Dospel robi wentylację generalnie, tak. Natomiast również robimy właśnie turbiny wiatrowe. I teraz jest taka sytuacja, że testujemy, no i bardzo dużo jest rzeczy, które tutaj modyfikujemy, poprawiamy, ulepszamy. I te turbiny faktycznie mają szansę bardzo fajnie funkcjonować, ale jeszcze wymaga Ale to fajny pracy. pomysł z tymi turbinami. Tak, Bo po prostu... jakby to było 1 kW, no to mamy 10 kW powiedzmy, a to kręci się nam się całą dobę, nie potrzeba słońca. Tu chodzi głównie, ja to tłumaczę każdemu. Turbina wiatrowa nie ma być w zastępstwie fotowoltaiki. Ona ma być uzupełnieniem. Głównie na okres jesienno-zimowy, kiedy na ogół wieje, a słońca jest mało. No, tak. I wtedy, jako uzupełnienie, będzie to działać. Ale oczywiście parametry wieczne muszą być, odpowiednia wysokość turbiny, zainstalowania. To są wszystko bardzo istotne rzeczy, czego wiele osób nie rozumie, bo wychodzą ludzie z założenia, że no przecież się obraca. Wiem, widzisz różnicę między tą turbiną na dachu, a tą tutaj na dole położoną? Zdecydowanie. Ta, co stoi tutaj, bardzo rzadko się obraca. Jest na otwartej przestrzeni, tam jest taki, w ogóle za budynkiem jest taki kanał powietrzny się robi, ale ona, jak mocno wieje, to ona się obraca. Bo jest bardzo nisko. Ciepła, no oczywiście się obraca, jak pompa pracuje. A ta, co na dachu, na ogół non-stop się obraca, no bo to jest raptem 7 metrów wyżej. Więc jest... Czyli jest czym różnica. wyżej, tym lepiej i koniec, kropka. Nie ma Dokładnie dyskusji. Tak, nie ma tu dyskusji w ogóle co do tego. Gdybyśmy mieli tutaj taki maszcz ze 20 metrów do góry, to ta turbina cały czas by produkowała non-stop po prostu 24 Czyli budując most widokowy można postawić turbinę i wtedy jest fajnie, albo mając faktycznie budynek, biurowiec i tak dalej. Podoba, bo to powiedzmy, jakby była taka i 2 kW dała, no to już jest... No będziemy tu testować niebawem turbinę, tak zwany lejek do wiatru, o którym Sławek tu robił materiał, tak? Oraz taką... No ty też. Ja robiłem też, ale oczywiście... 2 dni temu zrobiłeś. Zrobiłem i to robi wrażenie na wielu osobach. Natomiast również taką turbinę, którą widzieliśmy na targach 5-metrową pionową. Też będziemy testować, tu będzie stała na gruncie i będziemy patrzeć, co ona potrafi. Czyli tak, już doszedłeś do maksimum, jeżeli chodzi o twoje możliwości, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, wymyśliłeś już trackery przesuwne, tego nie da się pochylne, przesuwne i teraz zajmujesz się wiatrem. Teraz wiatrem, kolejne, A co będzie potem? Kolejne z pewnością jakaś elektrownia Atomowa. To dopiero, powiem tak, wszelkiego rodzaju MMR-y, bo SMR-y są za duże, MMR-y, czyli takie na przyczepkach, które pewnie wejdą do obiegu w ciągu najbliższych dekady. Pewnie będzie coś takiego, będę to testował, natomiast wcześniej elektrownia kinetyczna. A wodnej nie możesz, bo nie masz tu wody. Wody tutaj nie mam, niestety, więc wodnej nie zrobię, ale kinetyczną jak najbardziej. Bo przez Częstochowę płynie Warta. Tak. O tym nikt nie wie, ale tu jest rzeka Warta. Tak, to jest rzeka Warta, dokładnie. Natomiast tu kwestia pozwoleń wodnoprawnych, nie ma to sensu, ale już elektrownia kinetyczna jak najbardziej, czyli jakiś odwiert, jakiś ciężar lub rozpędzany walec, który się obraca i oddaje energię, jak najbardziej. Także tutaj zobaczymy, co się uda w tej materii osiągnąć. Plus oczywiście magazyn energii cieplnej, piaskowy i tak dalej, bo nad tym pracuję cały czas. Elektrownia pneumatyczna również nad tym pracuje. Czyli nie masz czasu na takie normalne życie, typu upić się, mieć kaca potem, Nie, ja jestem osobą męczyć. niepijącą generalnie, ja się upijam OZE. I to jest ten... tak. To jest dobre dla nas, a gorsze dla ciebie, nie? Tak jest. Ale mogę tylko zaznaczyć delikatnie, że klocki Lego potwierdziły, że pneumatyka i elektrownia pneumatyczna będzie działać.
a to jest Dania, a nie Ameryka. Także pomysły dońskie, a nie maska. Także Tak to... jest, tak jest. Ale funkcjonuje, naprawdę funkcjonuje. Dobra, no już kończę definitywnie. Dziękuję wam za uwagę i zapraszam na kanał Piotrka, bo to... No, śledźcie go i motywujcie, żeby pokazywał on wam te wszystkie rzeczy, bo naprawdę za chwilę tu będzie tak przyjechać, bo te elektrownie atomowe i inne się okażą, że już są i wtedy będę... porwą go Amerykanie, albo Rosjanie, żeby u nich to konstruował. Być może, ja powiem szczerze, nie obraziłbym się, bo uważam, że mieszkamy po prostu w miejscu, gdzie przyszłości za bardzo nie ma. Także no niestety, ale Europa chyli się ku upadkowi, tak? I mamy wszyscy dość eurokołchozu, więc... Chciałem się nie zgodzić z tobą, ale niestety dzisiaj cały czas się zgadzam. Od A do Z. To jest niestety, nie wiesz, bo Niestety. to jest smutne. To jest smutne, ale to jest prawdziwe niestety. Ale prawdziwe. No, ja mam takie samo zdanie. Sławek ma inne zdanie. Ja uważam, że Europa jest tak już zestarzała. Jest tak zepsuta, jest tak zgniła, że po prostu... Dziękuję za spotkanie, za zaproszenie mnie tutaj. Z nami był też Darek Anusik, elektryk. Znacie go, bo widzieliście go przy Pixie. Teraz go też widzicie często na shortsach. Po prostu uczy się, mimo podeszłego wieku, bo to jest człowiek już z czasów, kiedy jeszcze nie było Wiktrona, ale się uczy i być może też będzie takie rzeczy kiedyś ludziom świadczył. Wielkie dzięki. Dzięki Sławku.